Obóz zagłady w Sobiborze miał być tajną sprawą Rzeszy, a dokonane zbrodnie na terenie tego obozu nigdy nie miały wyjść na światło dzienne. Z tego też powodu nie zachowały się dokumenty z kancelarii obozu, ale także ze sztabu akcji Reinhardt, który zmieścił się w Lublinie. Dokumenty te w sposób szczegółowy dały nam wiedzę na temat funkcjonowania tego miejsca. Nie oznacza to jednak, że nie dysponujemy wiedzą dokumentową na temat obozu zagłady w Sobiborze, która znajduje się w pozostałościach archiwalnych innych niemieckich urzędów i instytucji. W tych dokumentach jest mowa m.in. o deportacjach, o akcjach wysiedleńczych, o wstrzymaniu deportacji z uwagi na przebudowę linii kolejowej, ale także o tym, co się zdarzyło na terenie byłego obozu, tego, co zdarzyło się na terenie obozu zagłady w Sobiborze 14 października 1943 roku, czyli buntu więźniów. Na wystawie w Muzeum Miejscu Pamięci w Sobiborze znajduje się około 30 różnych dokumentów dotyczących funkcjonowania obozu zagłady w Sobiborze. Pochodzą one zarówno z polskich, jak i zagranicznych archiwów. Te dokumenty dokumentują nam funkcjonowanie obozu zagłady, dając świadectwo tego miejsca. Poza dokumentami, które dotyczą bezpośrednio funkcjonowania obozu, na wystawie znalazły się także te dające szerszy kontekst całej operacji Reinhardt, czyli akcji, która miała na celu eksterminację ludności żydowskiej na terenie Generalnego Gubernatorstwa i Okręgu Białystok. Ale elementem tej operacji była także grabież mienia mordowanej w ramach tej operacji ludności żydowskiej. To nie jest przypadek, że zachowało się niewiele dokumentów świadczących o masowym mordzie na terenie obozu zagłady w Sobiborze. Trzeba pamiętać, że niszczono je, gdyż stanowiły one bezpośrednie świadectwo ludobójstwa dokonywanego na terenie obozu zagłady w Sobiborze, a co za tym idzie, mogłoby stanowić dowód bezpośrednio obciążający osoby dokonujące tego mordu. Najstarszy znany dokument z nazwą SS Sonderkommando Sobibor, jak brzmiała oficjalna nazwa obozu zagłady w Sobiborze, pochodzi z 9 maja 1942 roku. Dokument ten to poświadczenie odbioru przez członków załogi obozu latarki, baterii oraz ołówków. Co istotne, w tym czasie do obozu zaczynają trafiać już pierwsze transporty deportowanych Żydów z terenu Lubelszczyzny. Obok głównego celu obozu zagłady w Sobiborze, jakim była eksterminacja ludności żydowskiej, prowadzono także grabież mienia ofiar, które to rzeczy przekazywano do magazynów akcji Reinhardt w Lublinie. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest kolejowa lista transportowa z 16 kwietnia 1943 roku, która zawiera dużą liczbę mienia odebranego właśnie Żydom zamordowanym w SS Sonderkommando Sobibor. Wśród dokumentów, które znajdują się na wystawie, można znaleźć także te dotyczące buntu więźniów żydowskich, który nastąpił 14 października 1943 roku. Dokumenty te wytworzone przez niemieckie władze policyjne zawierały informacje m.in. o niemieckich stratach, liczbie żydowskich uciekinierów, liczbie Żydów schwytanych, ale także w jednym z tych dokumentów wydarzenia te określono właśnie jako powstanie. W jednym z dokumentów dotyczących powstania znajdziemy nazwiska kilku funkcjonariuszy niemieckiej policji granicznej, którzy zostali wysłani do obozu w Sobiborze już po powstaniu i przeszukiwali jego teren, uczestnicząc prawdopodobnie w egzekucjach pozostałych tutaj jeszcze więźniów żydowskich. Jednym z dokumentów świadczących o funkcjonowaniu obozu zagłady w Sobiborze, który znalazł się na wystawie w Muzeum Miejscu Pamięci w Sobiborze, jest kolejowa lista przewozowa z 20 października 1943 roku, zawierająca informacje o deportacji tutaj grupy więźniów żydowskich z obozu zagłady w Treblince. Ci więźniowie mieli zacierać ślady zbrodni i likwidować zabudowę obozu, czyli miejsca, w którym dokonywano masowego mordu na ludności żydowskiej. Po wykonaniu tej pracy zostali oni zamordowani. Dokumenty obok artefaktów, zdjęć i świadectw ocalałych stanowią ważną, integralną część wystawy Muzeum Miejsca Pamięci
w Sobiborze. W oczywisty sposób uzupełniają one naszą wiedzę, będąc zarazem świadectwem masowego mordu, jaki się tu dokonał. Ale są także świadectwem heroizmu więźniów, jak te dotyczące powstania.